Zazwyczaj jest tak, że kiedy już oglądam kolejny odcinek serii jakiegoś horroru, w tym przypadku Dzieci Kukurydzy 5, Pola Grozy, albo Pola Zgrozy bardziej, no to staram się znaleźć jakieś pozytywy. Wiadomo, tutaj może ciekawe ujęcia, rzeczywiście tu może efekty specjalne, może ciekawie jest film zagrany, albo coś w ten sposób. No i tak samo robiłem przy okazji tego filmu i to rzeczywiście było ogromne wyzwanie, no ale po kolei, najpierw powiedzmy zarysuję fabułę, wiadomo, skoro są pola kukurydzy, są dzieci kukurydzy, zabijają, no to przyjeżdżają, tak, tępe nastolatki, które auto im odmawia posłuszeństwa, idą do miasta, oczywiście tam nic nie działa, ale macie się wynieść rano, bo autobus wyjeżdża o 8 rano, macie w nim być. No i zgadłeś, no oczywiście, że tak. Co się dzieje? Dzieciaki nie zdążają na ten autobus, no i się dzieje bardzo dużo, no wiadomo, odkładają łyżkę, czyli w większości. No i to jest wszystko, to jest taka fabuła. Buńczucznie, specjalnie przed chwilą obejrzałem sobie zwiastun tego filmu i kiedy obejrzałem ten zwiastun, mówię, ależ on jest piękny, on jest rzeczywiście cudowny, tutaj się dzieje bardzo dużo i wygląda pięknie i po czymś takim na pewno bym ten film obejrzał. No ale ja ten film obejrzałem nie dlatego, że widziałem zwiastun, to dlatego, że widzowie wybrali Dzieci Kukurydzy w cyklu kultowe horrory do omówienia i to jest po prostu jedna wielka masakra. Może zacznę od fabuły. Dziękuję bardzo, skończę omawianie fabuły. Nie, naprawdę. Tutaj się nic nie może zgadzać. Zacznijmy od tego, że mamy oczywiście tępe dzieciaki, które nic nie ogarniają, który po prostu, wiesz, ginie kolega na początku, no to my gdzieś pójdziemy do miasta, bo może rzeczywiście znajdziemy jakiś sposób naprawienia auta. Kolega nam, nie widzieliście go w ogóle? Nic, naprawdę. Policjant im mówi, macie się stąd zawijać, bo się złe rzeczy tutaj dzieją. No to oni gdzieś wpadają do jakiegoś domu, w środku pól kukurydzy, umówmy się. Szabrują, o patrz, tutaj jest jakiś alkohol, no to go wypijmy, a tu jest coś, no to zróbmy co, po prostu nic, no to jest taka głupota na zasadzie, okej, zrobimy coś dzisiaj, a co się jutro wydarzy, to już nikogo nie interesuje. Strasznie są beznadziejnymi osobami, mam zresztą nawet zanotowane, że one są po prostu, delikatnie mówiąc, mniej inteligentne niż powiedzmy pudełko papieru toaletowego, no to jest akurat rzeczywiście prawda. W tym filmie fabularnie się nic nie zgadza. Nic, naprawdę nic. No ja wiem oczywiście, że studio mówiło już wiele razy, tak, my ten film robiliśmy po to, żeby zachować prawa autorskie, a wiadomo, że no, te filmy, kiedy się je produkuje, bo one już akurat były tylko i wyłącznie na VHS-y i na DVD, akurat już wtedy w 1998 roku już było DVD, więc tam były te filmy przeznaczone do wydania, no to one cały czas zarabiają pieniądze, no i tylko i wyłącznie o to chodziło w tym aspekcie, więc no rzeczywiście jest tutaj bardzo źle. Film no nie straszy, no bo to nie jest tego gatunku, tego typu film, ale no chcę widzieć coś ciekawego. No niby pojawia się tam miotacz ognia, który można uznać, że jest ciekawym pomysłem, ale to jak jest zrobione i aż naprawdę boli głowa, żeby pomyśleć chociażby o tym, więc tutaj jest bardzo źle. No niby się pojawia ten, który chodzi za łanami, tak, za zagonami, za zbożem, ten, który chodzi po kolędzie, no nieważne. Pojawia niby się zło, tutaj oczywiście w tej roli 15 tysięcy różnego rodzaju dzieciaków. Powiedzieć, że nie przekonują, no to nic nie powiedzieć, ale rzeczywiście nie jest świetnie, więc ten film nawet w tym aspekcie nie działa, wiesz, żeby ktoś stwierdził, no to dobra, no to weźmiemy jakiś taki nowy, popatrzcie, nie było tutaj jeszcze, załóżmy, kombajnu. No to może weźmiemy kombajn, będzie się lało dużo czerwonego barwnika, oczywiście syrop kukurydziany, nomen omen, no i będzie rzeczywiście ciekawie. A może tutaj weźmiemy coś innego i tak dalej. No nie, niestety tutaj w tym aspekcie się nic nie nadaje. I tak zastanawiam się, czy ten film, który ma beznadziejną fabułę, nie straszy, nie jest świetny, czy on może cokolwiek dać, wiesz, bo już sam Stephen King powiedział w wywiadzie dla Deadline Hollywood News, oczywiście posiłkuje się ciekawostkami z IMDb, w 2016 roku, że mógłby się obejść bez wszystkich kontynuacji Dzieci Kukurydzy, bo to jest, wiesz, wielkie buńczuczne na podstawie krótkiego opowiadania Stephena Kinga, wiesz, taka malutka nowelka i oni w tym momencie już 5. film robią, będzie w sumie 11 docelowo, no ale rzeczywiście dosyć dużo, no i tak, Stephen King nie chciał, żeby to powstawało, no ale był zobowiązany kontraktem. W ogóle jedna z aktorek, którą tutaj widzisz w tym filmie jako aktora, czyli Alexis Arquette, oprócz tego, że pojawia się w tym filmie, to również tego samego roku pojawił się w Narzeczonej Chuckiego. No taka akurat rzeczywiście ciekawostka, ale chyba aktorzy sami sobie zdawali sprawę,
że to nie jest produkcja super świetna i że oni nie będą rewelacyjni, bo pojawia się tutaj debiutująca, przynajmniej według jej wywiadu dla Toronto Sun, Eva Mendes, i stwierdziła, po obejrzeniu tego filmu stwierdziłam, że jestem beznadziejna. Po prostu jestem koszmarna, tak mi było wstyd, że zatrudniłam nauczyciela aktorstwa i od tej pory miało być rzeczywiście już troszeczkę lepiej. Nie chcę za każdym razem, kiedy patrzę na siebie, tak, dostawać drgawek, więc rzeczywiście było źle, ale ten film ma coś, tak naprawdę czego wiele części Kukurydzy nie ma. Nomen omen, jakkolwiek to nie zabra. Ma w miarę ciekawą obsadę aktorską. Bo jak sobie tylko przejrzałem, no wiadomo, mówimy już, że jest Eva Mendes, tak? No Eva Mendes się tutaj pojawia, no bo gra jedną z głównych ról, jedną tak naprawdę z bardzo ważnych. Ale oprócz niej pojawia się również, co mnie zaskoczyło, Fred Williamson, którego ja kojarzę, bardzo ciekawego aktora, ale możesz go kojarzyć chociażby z takiego filmu jak Od zmierzchu do świtu Roberta Rodrigueza, więc jest bardzo, to mnie bardzo interesowało. Jest David Carradine, również już w tym momencie weteran, czy to Kill Bill, czy Wyścig Śmierci 2000, czy serial Kung Fu i wiele, wiele innych wcieleń, ale pojawia się facet, który mnie bardzo zaskoczył, co prawda w epizodzie, bo gra barmana, nazywa się Kane Hodder. Jeżeli nie kojarzysz Kane'a Hoddera, to znaczy, że nie jesteś fanką horrorów, ponieważ Kane Hodder między innymi wcielił się tak, w Crowleya w Toporze. Jest to tak naprawdę jedyny aktor, no w tym momencie już można go nazwać aktorem, kiedyś był głównie kaskaderem. Jest to jedyny aktor, który wcielił się w Freddy'ego Krugera, Jasona Voorheesa, a także Michaela Myersa. Więc rzeczywiście to jest akurat nie to, że patrz, jest on tutaj, ale będzie Szekspirem jechał. No nie, to jest po prostu na zasadzie, to jest smaczek, tylko i wyłącznie. No i rzeczywiście tak patrzyłem, nie, więcej się ciekawych spraw w tym filmie nie doczekasz. No i to wszystko. I to wszystko w tym filmie, co można powiedzieć o nim ciekawego. Wiem, to nie dużo, to nie jest rzeczywiście dużo, no ale tak to akurat się złożyło. Jeżeli jesteś zagorzałą fanką i chcesz obejrzeć, proszę bardzo, w opisie, a także w pięknym komentarzu wrzucę link do tego filmu na Amazonie. Możesz sobie kupić i sprawdzić, jak to wygląda. Czy ten film po, ile to jest, 98 rok, tak, po 26, 7 już w tym momencie latach, w momencie kręcenia tej recenzji, nadaje się do czegokolwiek, bo wydaje mi się, że jest to jeden z tych filmów, o których zapominamy bardzo szybko. Ja go obejrzałem jakieś 2-3 tygodnie temu, no i dzisiaj musiałem sobie obejrzeć zwiastun, ażeby sobie przypomnieć mniej więcej o co chodzi, ponieważ to jest takiego rodzaju, taka jakość jest tej produkcji, więc dokładnie wiesz, z czym się mierzysz, więc uważaj, naprawdę, jeżeli jesteś wielkim fanem Stephena Kinga i oglądasz wszystko, co wychodzi na podstawie twórczości tego pisarza, to pewnie obejrzyj jak najbardziej. Jeżeli jesteś zagorzałym fanką Dzieci Kukurydzy, oczywiście, że tak. A jeżeli chcesz zobaczyć ciekawy film, dobry straszak, w miarę sensowny horror, oj to nie. To w tym momencie dziękuję bardzo, oglądasz tę recenzję i wyłączasz, naprawdę nie włączasz w ogóle już Dzieci Kukurydzy, bo to jest bzdura, to jest bzdet, to jest rzecz, której nie chce się oglądać. Będziesz zdrowszą osobą po tym, jak nie obejrzysz tej produkcji. I nic tu dodać, nic ująć. No, na razie tak patrzę, to chyba jedynym wielkim plusem, który trzeba było postawić przy całej serii Dzieci Kukurydzy, to fakt, że wiele aktorek oraz aktorów tutaj debiutuje i w tym momencie ich kariery potoczyły się dużo lepiej niż cała ta seria Dzieci z której rydzy. No po prostu uwierz mi, że Dzieci Kukurydzy 5 Pola grozy to jest 90 minut zgrozy. To nie jest świetna sprawa, to nie jest interesująca produkcja. To jest film, po którym po prostu można dostać biegunki. Tak, zgadza się. Ale więcej, pewnie, że tak. Więcej kultowych horrorów jest na tej liście. Obejrzyj, bo jest tam dużo takich, które warto jednak obejrzeć.